Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dzisiaj podejmujemy klasę lepkości, którą bardzo często prosiliście w komentarzach 0W30. Wspólny mianownik tego zestawienia to właśnie lepkość 0W30, w większości przypadków norma ACA A3 łamane przez B4 oraz API SL. To nie jest przypadek, to segment olejów przeznaczonych do silników wymagających wysokiego HTHS, czyli powyżej 3,5, a więc konstrukcji bardziej obciążonych, starszych benzyn turbo, klasycznych diesli bez DPF-a oraz jednostek z przełomu lat 2000-2015. Dane pochodzą z raportów dostępnych na oilclub.ru oraz oilclub.pl. Jak zawsze bazujemy na publicznie dostępnych analizach, nie na deklaracjach marketingowych producentów. Od razu na starcie wyjaśnienie, dlaczego dwa Castrole i dwa Shelle celowo. Chcę pokazać, że nawet w obrębie jednego producenta różnice formulacyjne potrafią być bardzo duże, ta sama lepkość, ta sama norma, a zupełnie inne podejście chemiczne, chociaż warto zaznaczyć, że nie zawsze tak musi być. Dzisiaj spojrzymy na te oleje nie jak na listę parametrów, tylko jak na różne filozofie budowania pakietu dodatków w klasie Full Subs A3 łamane przez B4. Na marginesie jedno ważne doprecyzowanie. Część analiz, które omawiamy, pochodzi sprzed kilku, a nawet około 10 lat. Bazujemy na tym, co jest dostępne w publicznych raportach z oilclub.ru i oilclub.pl. Tutaj naprawdę nie ma do wyboru do koloru. Czy formulacje w międzyczasie się zmieniły? Bardzo możliwe. W branży olejowej zmiany pakietów dodatków, dostawców komponentów czy drobne korekty receptur są czymś normalnym, ale czy zmieniły się istotnie? Tego nie wiemy. Część forumowiczów poddaje to pod dyskusję, inni twierdzą, że różnice są kosmetyczne, nie ma jednoznacznych dowodów w jedną ani w drugą stronę. Staram się zawsze wybierać możliwie najnowsze raporty, ale nie zawsze udaje się dotrzeć do świeżych analiz tej samej wersji produktu. Dlatego traktujcie to jako analizę konkretnej, przebadanej próbki, a nie gwarancję, że każda partia na półce wygląda identycznie. Zacznijmy od Castrola Edge 0W30 Titanium FST. Wysoki wapń w okolicach 2800 ppm, śladowy magnez, około 1000 ppm fosforu i ponad 1000 ppm cynku. To jest klasyczna, konserwatywna szkoła 3 łamane przez B4. Wysoki wapń daje silne właściwości myjące i dobrą neutralizację produktów spalania. ZDDP w okolicach 1000 ppm to solidna ochrona mechaniczna krzywek i popychaczy. Tytan, którego nie ma w tabeli zbiorczej, ale jest obecny w tym oleju, ma wspierać redukcję tarcia i stabilność filmu olejowego. To olej, który logicznie pasuje do mocnych benzynowych turbo sprzed ery LSPI, 1.8 turbo, 2.0 TSI starszych generacji, klasyczne diesle bez filtra cząstek stałych, bez eksperymentów, bez przesunięć w stronę magnezu, czyste klasyczne A3 łamane przez B4. Jakie są różnice dla linii Castrol Edge, pozostawiam do indywidualnej analizy. W drugiej kolejności Eurol Synergy 0W30 to zupełnie inna historia, wapń około 3800 ppm, najwyższy w zestawieniu, ZDDP bardzo mocny, ponad 1170 ppm fosforu i 1300 ppm cynku, bardzo wysoka rezerwa detergentowa, wysoki TBN, mocny pakiet przeciwzużyciowy. Taka formulacja ma sens w silnikach z lat 90. i pierwszej dekady XXI wieku, w turbobenzynach z większymi luzami, w dieslach bez DPF-a. To olej, który nie próbuje być kompromisem pod emisję, to olej budowany pod ochronę i odporność w trudnych warunkach, ale z pewnością to nie jest kierunek dla nowoczesnych filtrów cząstek stałych. Shell Helix Ultra 0W30 pokazuje bardziej wyważone podejście, wapń około 2700 ppm, magnez niski, obecny molibden około 50 ppm i bor około 70 ppm. To formulacja kompromisowa, klasyczna 3 łamane przez B4, ale z dodatkiem modyfikatorów tarcia. W porównaniu do Castrola mamy mniej czystej klasyki, a więcej nowoczesnego wsparcia przez molibden i bor. To olej, który dobrze wpisuje się w benzyny Euro 4, Euro 5, jednostki z turbodoładowaniem. I teraz ciekawy kontrast. Shell Helix HX8 0W30, tutaj wapń spada do około 1500 ppm, za to magnez rośnie do ponad 1100 ppm, do tego molibden około 97 ppm i bor aż 233 ppm. To już nie jest klasyczna szkoła wysokiego wapnia, to formulacja wyraźnie przesunięta w stronę ograniczenia potencjalnych problemów LSPI, niższy wapń, wysoki magnez, dużo molibdenu i boru, czyli ochrona przeciwzużyciowa i modyfikacja tarcia bez polegania wyłącznie na wapniu. Wysoki TBN dodatkowo wspiera możliwość dłuższych interwałów,
W obrębie jednego producenta widzimy więc dwa zupełnie różne podejścia do A3 łamane przez B4. Elf Evolution 900 FT wapni na poziomie około 2440 ppm, czyli całkiem solidny jak na A3 łamane przez B4, choć nie rekordowy. Magnes pozostaje niski, więc to nadal klasyczna formulacja wapniowa bez przesunięcia w stronę wysokiego magnezu. Ciekawy jest natomiast stosunek fosforu do cynku. Fosfor około 854 ppm, cynk około 1124 ppm, różnica jest wyraźna. W typowym ZDDP proporcje bywają bliższe, tutaj rozjazd jest większy. To może sugerować obecność różnych typów dodatków przeciwzużyciowych lub modyfikację klasycznego pakietu ZDDP, choć bez wychodzenia poza dane z tabeli nie da się tego jednoznacznie potwierdzić. Dodatkowo mamy bor na poziomie około 108 ppm, to już ilość zauważalna. Nie jest to taka ilość jak w Shell HX8, ale zdecydowanie więcej niż śladowe wartości. Bor często pełni rolę dyspergatora i wspiera stabilność filmu olejowego, więc tutaj mamy pewne zmiękczenie klasycznej wapniowej konstrukcji przez dodatkowy komponent. W praktyce ELF wygląda więc jak klasyczne A3 łamane przez B4 z umiarkowanie mocnym wapniem, klasycznym ZDDP, ale z dodatkowym wsparciem borem. To nie jest formulacja radykalna ani przesunięta pod LSPI przez wysoki magnes, ale też nie jest to gołe wapń plus ZDDP. Jest tu pewna próba wyważenia między czystością, ochroną i stabilnością pracy. Specol Gold to z kolei bardzo ciekawy przypadek z rynku polskiego. Wapń około 1068 ppm, niski jak na A3 łamane przez B4, magnes bardzo wysoki, ponad 1100 ppm, do tego obecny molibden i bor. To konstrukcja wyraźnie przesunięta w stronę ograniczenia LSPI przy zachowaniu wymagań A3 łamane przez B4. TBN 10,4 wydaje się wystarczający. To olej, który może być interesujący dla benzynowych GDI zagrożonych przedwczesnym zapłonem, ale raczej przy rozsądnych interwałach. Orlen Platinum Max Expert 0W30 jako jedyny nie jest klasycznym A3 łamane przez B4, tylko A5 łamane przez B5. To oznacza niższe HTHS i konstrukcję ukierunkowaną bardziej na efektywność paliwową niż na maksymalną grubość filmu olejowego. W tabeli widać to również w lepkości. Lepkość kinematyczna w 100 stopniach na poziomie 10,2, czyli w dolnym zakresie klasy SAE 30. To nie jest w cudzysłowie grube A3 łamane przez B4 budowane pod wysokie obciążenia, tylko olej o charakterze bardziej energooszczędnym. Wapń około 2700 ppm i klasyczny pakiet ZDDP wskazują, że pod względem detergentowym i przeciwzużyciowym to nadal solidna, tradycyjna konstrukcja, natomiast sama norma A5 łamane przez B5 oznacza inne założenie projektowe, mniejsze opory wewnętrzne, niższa lepkość dynamiczna w wysokiej temperaturze i potencjalnie mniejsze zużycie paliwa. W praktyce Orlen będzie bardziej naturalnym wyborem do silników projektowanych pod A5 łamane przez B5, jednostek Forda, Volvo, niektórych konstrukcji japońskich czy francuskich, niż do klasycznych, mocno obciążonych benzyn turbo, wymagających A3 łamane przez B4 z wysokim HTHS. To jedyny olej w zestawieniu, który wychodzi poza filozofię wysokiej grubości filmu i idzie w stronę efektywności. Warto też osadzić te różnice lepkości Specola i Orlenu w szerszym kontekście całego zestawienia. Większość omawianych olejów A3 łamane przez B4 ma lepkość kinematyczną w 100 stopniach w przedziale około 11,8 do 12,3, czyli bliżej górnej granicy klasy SAE 30. Castrol, Eurol, Shell Ultra czy ELF budują wyraźnie grubszy film olejowy przy temperaturze roboczej. Na tym tle Orlen z wartością 10,2 i Specol z wartością 9,6 wyraźnie odstają w dół. To nie są minimalne różnice, to przesunięcie ponad 2 mm² przez sekundę względem klasycznych A3 łamane przez B4. Jeszcze ciekawiej robi się przy wskaźniku lepkości. Specol z wskaźnikiem lepkości na poziomie 159 jest najniżej w zestawieniu, co oznacza, że jego lepkość szybciej spada wraz ze wzrostem temperatury. W praktyce więc Orlen, podobnie jak pozostałe oleje, jest bardziej stabilny temperaturowo niż Specol. To pokazuje bardzo ważną rzecz. Sama klasa SAE 0W30 nie mówi nam, czy mamy do czynienia z mocnym w cudzysłowie A3 przez B4 pod wysokie obciążenia, czy z konstrukcją bliższą oszczędności paliwa. Różnice wewnątrz jednej klasy są realne i mogą mieć znaczenie przy wyborze do konkretnego silnika. Jeżeli spojrzymy na komplet tych wyników, to mamy tu trzy główne filozofie. Pierwsza, wysoki wapń, wysoki ZDDP, klasyczna ochrona mechaniczna. Eurol jest tutaj dobrym przykładem. Druga, kompromis z dodatkiem modyfikatorów tarcia Shell Helix Ultra oraz ELF.
Oraz trzecia filozofia, niskowapniowa, wysokozasadowa przez magnes, przesunięta pod LSPI, Shell HX8 i Specol. To pokazuje, że nawet w obrębie jednej klasy lepkości, jednej normy ACA nie istnieje jeden najlepszy olej, jest dopasowanie do konkretnej konstrukcji silnika, jego wieku, stylu jazdy i potencjalnych ryzyk, czy to zużycia mechanicznego, czy LSPI, czy pracy na paliwie o gorszej jakości. I najważniejsze, to zestawienie ma charakter analityczny i historyczny, formulacje się zmieniają, normy się aktualizują, partie produkcyjne mogą się różnić. Przed podjęciem decyzji warto sprawdzić aktualną kartę produktu i oficjalne aprobaty producenta. To nie jest ranking, to próba zrozumienia, jak różnie można zbudować olej 0W30 w tej samej klasie A3 łamane przez B4. Na koniec pytanie do Was. Czy idziemy za ciosem, ale zamiast kolejnej klasy lepkości robimy odcinek pod aprobaty albo pod normy, na przykład porównanie olejów w obrębie normy Volkswagena 504 łamane przez 507, gdzie na papierze wszystko wygląda podobnie, a w praktyce formulacje potrafią się mocno różnić, albo zestawienie w obrębie API-SP, żeby zobaczyć, jak producenci rozwiązują temat LSPI i ochrony nowoczesnych benzyn z turbo. Umówmy się tak, jeśli pod tym filmem wpadnie 1000 łapek w górę, potraktuję to jako jasny sygnał, że mam szukać i składać kolejne takie porównanie, tym razem właśnie według aprobat albo norm, a nie tylko według lepkości. Dziękuję, że dotrwaliście do samego końca. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!